Cześć, witajcie. Kolejny z odcinków będzie poświęcony narzędziom tapicerskim. No więc tak, moi drodzy, każdy szanujący się tapicer oczywiście ma zestaw swoich ulubionych narzędzi. Dzisiaj chciałbym Wam trochę opowiedzieć nie o wszystkich narzędziach, które będą Wam potrzebne do tapicerowania, natomiast o tych podstawowych, które generalnie musicie sobie zakupić. Oczywiście z biegiem czasu, jak będziecie swoje pracownie urządzali, będziecie gdzieś w nich pracowali, zauważycie, że coraz większa ilość narzędzi będzie Wam potrzebna. A ja dzisiaj chciałem omówić te najważniejsze i z tymi, które do mnie najczęściej takie pytania trafiają, jaki pistolet kupić, czy pneumatyczny, czy elektryczny, czy ręczny, to chciałbym dzisiaj Wam troszkę przybliżyć tą tematykę, no i tych najważniejszych narzędzi. Zacznijmy od podstawowej rzeczy, jaką jest pistolet. Ja tutaj pokażę pistolet ręczny, generalnie, nabity. Generalnie najczęściej pytacie, czy warto kupić taki pistolet i czy dam radę tapicerować jakieś elementy, nie wiem, drewniane, czy tam obijanie, tak? Natomiast, moi drodzy, ja generalnie nie polecam tych pistoletów. Jestem świadom, że nie każdy z Was może sobie pozwolić na sprężarkę i pistolet pneumatyczny u siebie w domu, w mieszkaniu. Natomiast jeżeli chodzi o takie proste prace, gdzieś siedzisko i mamy do czynienia z miękkim drewnem, to nie ma problemu. Na pewno ten pistolet w miarę zda Wam egzamin. Natomiast jeżeli będziemy musieli otapicerować na przykład sklejkę, tak, będzie tam, tak jak tutaj mamy hałasa, na pewno będzie ogromny problem z wbijaniem tych szywek. Więc generalnie ja nie polecam. Namęczycie się, ręka papaja, ale to już jakby należy do Was decyzja. Jeżeli chodzi o pistolety pneumatyczne, to oczywiście to jest pistolet profesjonalny, działający w zakresie ciśnieniowym od 4 do 6 atmosfer. Oczywiście do tego potrzebujemy węża do podłączenia, no i oczywiście sprężarkę, której tutaj nie mam. W Waszym przypadku myślę, że sprężarka 50-litrowa byłaby najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Nie jest za duża, nie jest za mała. Myślę, że w zupełności na pewno wystarczy do tych pistoletów. Tutaj mam ze sobą dwa pistolety. Jeden profesjonalny, drugi, no powiedzmy, może dla amatorów, to może źle powiedziane. Natomiast nie chodzi mi tutaj akurat o markę, czy profesjonalny, czy nie. Chodzi mi tutaj bardziej o nosek, który tutaj widzicie. To jest nosek, który zabezpiecza przed strzelaniem w powietrze, czyli mamy go pod ciśnieniem, naciskając na spust nie jesteśmy w stanie wystrzelić szybki. Takie zabezpieczenie dla osób, które się boją. Natomiast jeżeli dopiero dociśniemy to do elementu tapicerowanego, do siedziska, do drewna, wtedy pistolet jest pod ciśnieniem, strzela szybkę. Natomiast osobiście te pistolety bardzo mi przeszkadzają, te noski. Dlaczego? Przede wszystkim, żeby szybka wyszła, to musimy docisnąć, tak? Czyli utrudnia nam strzelanie, jak to nazywam potocznie, szybkostrzelne, czyli po prostu tak? Czyli szybkie strzelanie jest utrudnione. Druga rzecz, może pokażę na tym pasociągu. Generalnie jednokrotnie nie mam tutaj przygotowanego takiego fotela, żeby Wam pokazać. Pewnie w jakimś filmie Wam pokażę. Strzelanie przy samej krawędzi. Mamy problem z strzeleniem szybki, ponieważ ten nosek nam spada, tak? Próbujemy gdzieś blisko tutaj strzelić, spada i już nie jesteśmy w stanie. I ono, powiem Wam tak szczerze, osobiście mi bardzo przeszkadza. Dlatego jeżeli ktoś się bardzo boi, że strzeli w powietrze i zrobi sobie krzywdę, może sobie zakupić.
Natomiast ja jednak preferuję te, jak to nazwać, bardziej niebezpieczne sprzęty, pistolety bez tego noska. Myślę, że coś takiego super rzecz. Kolejna rzecz, czyli tak, pistolet pneumatyczny, podstawa, młotki. Oczywiście różnego rodzaju. Młotek tapicerski, faktycznie do wciągania, do przybijania, do heftowania. My to nazywamy potocznie heftowaniem, czyli przybijaniem wstępnym gwoździ, takie jak tutaj, czyli tu mamy akurat rozmiar 16, czyli mocujemy tkaninę wstępnie, a później ją dopiero albo przybijamy już gwoździami, to jest sposób tradycyjny, albo wcześniej wspomnianym pistoletem pneumatycznym. Oczywiście przystosowanym do wyciągania gwoździ. Znajdziecie jeszcze młotki z magnesem albo z taką specjalną wpustką, gdzie można sobie gwoździa włożyć tutaj do środka. On tam jest przytrzymany i delikatnie sobie przybijamy, mocujemy tkaninę czy jakiś tam element, który potrzebujemy przybić czy przytapicerować. Młotek tapicerski, tak? Oczywiście będziemy potrzebować różnej wielkości młotki do wbijania większych gwoździ, do jakichś elementów wybijania itd. Całkiem duży młotek, jak widzicie, tu też jest do wyciągania dużych gwoździ, żeby nie złamać tapicerskiego, tak? To jest taki bardziej solidny sprzęt. Oczywiście narzędzia do wyciągania gwoździ. Tutaj to jest, my to mówimy na to potocznie radka, czyli przyrząd do wyciągania. Ten ma około 70 lat, jak widać już jest mocno zbity, natomiast zrobiony z takiej stali, jakiej w tej chwili już w ogóle się na pewno nie spotkamy. To jest sprzęt bardziej nowoczesny, czyli współczesny, bardziej nowoczesny. Też jak widzicie ma ten sam do wyciągania szywek, do gwoździ. Tutaj jest, można zauważyć, węższa ta przestrzeń, tu jest szersza. Tutaj już niestety to jest tylko narzędzie ręczne, czyli ono jest dopasowane do dłoni i wyciągamy. To jest głównie do ręcznego i oczywiście do pobijania młotkiem, aby wyciągnąć jakiś mocno zaczepiony gwóźdź. Kolejna rzecz, rozkuwacz do szywek, bardzo fajna rzecz, czyli znowu z rączką wkładamy pod szywkę ten dzióbek, dociskamy, szywka jest zaciskana i generalnie robimy sobie dźwignię, wyciągamy całą szywkę lub ona zostaje, ale częściowo wyciągnięta, wtedy możemy sobie kleszczami, obcęgami, czymkolwiek tam pracujemy, powyciągać, tak? Czyli to są rzeczy do demontażu. Kolejna rzecz, którą bym tu też mógł mówić, no to oczywiście też jakby do demontażu, wyciągania kleszcze, szczypce, to też nam wszystko ułatwia jakby demontaż tych naszych elementów, które potrzebujemy z naszego mebla powyciągać. Cóż jeszcze będzie nam potrzebne? Oczywiście jeszcze jak już jesteśmy przy młotkach, to młotek gumowy, to już jest do pobijania elementów drewnianych, polakierowanych, czy jakichś śrub, żeby nie zrobić zarysowań, jakichś uszkodzeń, tak? To są młotki gumowe, mamy jeszcze drewniane, którego tutaj akurat nie mam. Co potrzebujemy jeszcze? Oczywiście nożyczki, tak? Nożyczki te są profesjonalne, tapicerskie. Dobre nożyczki mogą kosztować kilkaset złotych nawet. Oczywiście można używać innych nożyczek, mniejszych, większych. Myślę, że kiedyś jakiś filmik nagram dotyczący cięcia tkanin, bo to też nie jest takie proste, jak się niektórym wydaje. Czyli nożyczki. Kolejna rzecz, pasociąg. To jest jeden z rodzajów pasociągów, gdzie mamy tutaj takie ząbki. On jest naciągany, pewnie w jednym filmiku będzie użyty, więc zobaczycie jak działać. Są jeszcze przynajmniej dwa rodzaje pasociągów z takim palikiem, jakby można było powiedzieć, wkładanym, no i zaciskowe, tak? Czyli pasociąg,
jak widać też się przydaje, aczkolwiek można sobie poradzić bez pasociągu równie dobrze. Oczywiście klucze, płaskie klucze nasadowe, jakiekolwiek do wykręcania, rozkręcania śrub, to na pewno też będzie bardzo przydatne do tapicerowania. Oczywiście noże, biała broń. Ten, wyobraźcie sobie, był kiedyś tej samej długości, natomiast przez tam około 20 lat ostrzenia po prostu zmniejszy się do takich rozmiarów. Nóż dobrze naostrzony musi być przesmarowany czymś poślizgowym, albo silikonem, albo olejem, wtedy będzie Wam się lepiej cięło gąbkę. Tak? Oczywiście igły do wciągania. Tu jest igła dwustronna, czyli mamy ucho igielne, z jednej strony ostrze, z drugiej strony ostrze. Też na pewno kiedyś pokażę, czemu po dwóch stronach jest ostrze. Tu jest igła z jednym ostrzem, czyli na górze przy uchu igielnym nie ma. Bardzo preferuję te. Tutaj jest igła do wciągania. Kolejna, jak widzicie, jest taka dość sporych rozmiarów. Myślę, że to też jest fajny pomysł na to, żeby Wam pokazać, jak wciągać na piki tak zwane. Myślę, że pokaże się filmik kiedyś z instrukcją, jak to robić. Co dalej? Oczywiście przyrządy miernicze. Od metrówki, czyli cholstock, tak? Jak widzicie, ten już ma swoje lata. Metrówki metalowe pewnie Wam się przydadzą. Oczywiście metrówka pasmanteryjna, tak, krawiecka, do obmierzania różnych długości, tam gdzie mamy do czynienia z jakimiś zaokrągleniami itd., pewnie też nam się przyda. Jak jesteśmy już przy pasmanterii, oczywiście mydło tapicerskie do rysowania po tkaninie, kreda, różne kolory, niebieska, pomarańczowa, różowa, jakakolwiek na pewno też Wam będzie przydatna. Oczywiście szpilki, igły półokrągłe różnej wielkości do szycia ręcznego, szpilki tapicerskie trochę większe, no i oczywiście szpilki takie malutkie do szpilkowania, gdzie tam tkaniny są bardziej delikatne. Na pewno też nam będą potrzebne do naszego tapicerowania. Oczywiście nici, czyli dratwa do wciągania guzików. Na pewno się przyda nić do szycia ręcznego. Oczywiście nici do szycia maszynowego. Do wyściółek naturalnych też nam się będą pewnie od czasu do czasu przydawały. Oczywiście guzikarka, nasza już słynna, najbardziej lubiana na kursach. O tym, jak otapicerować, obciągnąć sobie guzika bez guzikarki, na pewno też będzie. Co jeszcze tutaj mamy? Oczywiście wiertła. Czasami będziemy musieli coś rozwiercić, więc wiertła do drewna, do metalu. Przydadzą się pewnie też wybijaki. To znowu do wybijania śrub. Jak pewnie dobrze wiecie, nie możecie uderzać bezpośrednio w śrubę, żeby nie zniszczyć gwintu. Ten sprzęt na pewno pomoże Wam w wybiciu tych śrub. No tu już też do demontażu taki mini łom niejednokrotnie będzie Wam też pomagał w demontażu elementów. No i oczywiście, tak trochę przeskoczyłem tematycznie, jeżeli mamy do czynienia z pistoletami, to zszywki. Jak tutaj możecie zauważyć, one mają różne długości. 16 używane najczęściej do mocowania pasów. 10 to jest standard do łapania tkanin. Tutaj mamy 8, bardziej używane przy drewnie bukowym, twardym, tak? Gdzie 10 niekoniecznie będą nam wchodziły, będą gdzieś się wyginały. No oczywiście tu są 6, jeszcze są 4, oczywiście jest tego dużo więcej. Natomiast przykładowo, żeby Wam pokazać, że mamy do czynienia
z takimi rzeczami, tak, jeżeli chodzi o pistolety pneumatyczne. Oczywiście nie mam tutaj całego tego sprzętu, bo byśmy tutaj musieli ten stół mieć dużo dłuższy. Natomiast, no tu jeszcze mam przyrząd do ściągania. Co prawda to jest do ściągania lakieru, tak, z drewna, ale też on może służyć jako ściągania starych gąbek, tak, resztówek, które zostają na drewnie. Sobie ściągamy, można też go zaostrzyć wtedy lepiej. Nam działa. No i generalnie, moi drodzy, chyba to by było z takich najważniejszych. Tak się jeszcze rozglądam za moimi starymi, jakieś hebelki, tak, piły, ściski. Na pewno też nam się przydadzą. No oczywiście śrubokręty różnego typu, większe, mniejsze, płaskie, trójkątne, więc pilniki do drewna. Więc na pewno to Wam się będzie przydawało w pracach. Natomiast to są takie podstawowe rzeczy, które Wam się przydadzą w czasie robienia renowacji. Jeszcze tutaj oczywiście mamy pędzle służące do nanoszenia albo kleju, albo malowania farbami. Oczywiście zestaw piszący, czyli ołówki, jak widzicie, ten już trochę już swoje zrobił. Długopisy, markery, to co Wam będzie pewnie potrzebne. No i tutaj, co zostało mi tutaj przed momentem podpowiedziane, najważniejsza ślina tapicera. Ona będzie Wam potrzebna oczywiście do czego? Do naszych nici, tak? I to jest podstawa, żeby założyć ładnie do igiełki. Tak? Zobaczcie, jak ładnie wchodzi. Ślina, podstawa. Dobra, to już to tyle. No i myślę, że to by było na tyle. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, to proszę o jakieś komentarze. Kolejne filmy, co byście chcieli, żeby Wam pokazał, co nagrać. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie komentarze. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nie wiem, ile ich będzie. To jak będzie ich dużo, to postaram się na większość z nich odpowiedzieć. W każdym razie bądźmy w kontakcie i zapraszam Was do oglądania następnego materiału. Trzymajcie się, życzę Wam dobrego dnia. Klasa wyższa. Pędzel został. O i o.